ponad 20 lat przyszło nam czekać na drugą część Gladiatora i pytanie, czy było warto? Czy ten film można obejrzeć bez znajomości oryginału z Russellem Crowe'em? Czy rzeczywiście Ridley Scott się spisał? I co na to wszystko Paul Mescal i Denzel Washington? O tym oczywiście dzisiaj pomówię. Fabuły nie będę zdradzał. Nie ma rzeczywiście potrzeby. No oczywiście jest to kontynuacja hitu sprzed lat, a co się dzieje kilkanaście lat po wydarzeniach z jedynki. Dosyć wystarczy, że rzeczywiście dziękuję, nie ma co mówić dalej. No i tak zastanawiałem się, jak oni to pokażą, bo jak tylko Ridley Scott powiedział, kręcimy dwójkę, od razu dziennikarze uderzyli do Russella Crowe'a i mówią, co będzie, jak, gdzie, no o co chodzi z tobą, jak ty się tam pojawisz? Mówi, dajcie mi spokój, ja z tym filmem nie mam nic wspólnego, dziękuję bardzo, mnie w nim nie ma, pytajcie się Ridleya Scotta. No i rzeczywiście pomysłów było kilka, bo już kiedy pierwsza część oczywiście okazała się wielkim sukcesem, zarówno komercyjnym, jak i wśród widzów, wśród krytyków oczywiście, no to były pomysły, żeby kręcić dwójkę. Jednym z takich był scenariusz Nicka Cave'a, tak, tego muzyka oczywiście. Studio sobie wymyśliło, że to będzie dobry pomysł, ażeby on napisał scenariusz. Oczywiście to są ciekawostki z IMDb, więc nie ja wymyślam, ale jego wersja skupiała się na bardzo mitycznych elementach starożytnego Rzymu i przedstawiała Maximusa przebywającego w zaświatach tylko po to, by stawić czoła innym duszom, które jeszcze nie wstąpiły w zaświaty. Ostatecznie Jowisz i inne rzymskie bóstwa zlecają mu powrót na ziemię, aby znaleźć i zabić Hefajstosa, byłe bóstwo, które ich zdradziło. Stamtąd zostaje wskrzeszony jako chrześcijanin i wraca do Rzymu, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa, krzyżując jednocześnie ścieżki z nowym cesarzem Lucjuszem. Film zakończyłby się przekleństwem Maximusa, który miałby żyć wiecznie byłby tam też montaż żołnierzy walczących podczas krucjat, II wojną światową i wojną w Wietnamie, ostatecznie ujawniając współczesnego Maximusa pracującego w Pentagonie w Waszyngtonie. No jak się możesz łatwo domyśleć, studio zdecydowało się nie realizować tej wersji, ale scenariusz jest dostępny do przeczytania online, więc możesz się skusić. No chyba rzeczywiście opuściło ich naprawdę wszystko, wszelkiego rodzaju Jowisze, Marsy i inne bóstwa, jeżeli coś takiego by rzeczywiście chcieli zrobić. Bo tutaj fabuła specjalnie na potrzeby akurat tej recenzji przed obejrzeniem drugiej części nie odświeżałem sobie jedynkę. Jak widzisz, zresztą posiadam fajną 3-bitową wersję, ale stwierdziłem, zobaczę, czy można obejrzeć dwójkę bez znajomości jedynki i czy rzeczywiście to się będzie jakoś trzymało kupy. I rzeczywiście jak najbardziej. Nie ma problemu, nie ma tego, że kurczę, ale przecież patrzcie, oni mówią teraz o czymś tam, ale nie wiem o co chodzi, bo nie było mi dane zobaczyć jedynki. Nie akurat. Tego rzeczywiście nie ma potrzeby. Oczywiście jak chcesz zobaczyć jedynkę i wyłapać, bo na pewno są smaczki, no to proszę bardzo, jak najbardziej, ale nie ma takowej rzeczywiście potrzeby, a dwójka fabularnie jest bardzo, co oczywiście chyba nikogo nie dziwi, bardzo zbliżona do pierwszej części. No jakoś rzeczywiście to musiało być zrobione i twórcy, właściwie Ridley Scott stwierdził, że to będzie dobry pomysł, to będzie świetny. Czy to jest w porządku? Wydaje mi się, że to jest ten sam kasus, który był m.in. z Gwiezdnymi Wojnami, czy chociażby nie tyle z Rocky, co z Creedem, że po prostu mamy historię, którą chcemy przedstawić nowemu pokoleniu, nowym widzom i to wszystko. Niekoniecznie musimy posuwać, powiedzmy, uniwersum do przodu, ale rzeczywiście coś ma się w ten deseń dziać. No i oczywiście tak tutaj jest i tym razem, bo rzeczywiście można by powiedzieć, jeżeli widziałaś jedynkę, to oczywiście dwójkę wiesz, o co będzie chodzić, bo niedaleko może paść jabłko od jabłoni, bo skoro widzowie chcą zobaczyć Gladiatora 2, no to musi to być Gladiator 2, więc rzeczywiście, jeżeli oczekujesz różnego rodzaju walk, oczywiście gladiatorskich, pojedynków w Koloseum, to wszystko w tym filmie dostaniesz. Naprawdę przeróżne formaty, przeróżne konfiguracje. Nie będę rzeczywiście zdradzał zbyt wiele, bo nie ma potrzeby, ale fabuła nie jest super wyszukana, ale to jest po prostu taki zwykły popcorniak, który po tygodniu pracy, uczelni, czegokolwiek, siadasz sobie w kinie i elegancko się oczywiście relaksujesz. Mamy kilka głównych postaci, bo bez tego oczywiście nie można byłoby inaczej. Zresztą widzisz, za mną miniaturka jest Paul Mescal, Pedro Pascal i Denzel Washington. Oczywiście nie byli oni pierwszymi wyborami do tego filmu, bo między innymi Timothée Chalamet, Miles Teller, Austin Butler, Richard Madden i Paul Mescal spotkali się lub
mieli przesłuchania oczywiście właściwie z Sir Ridleyem Scottem, powinienem rzec. I na różnym etapie to było, ale Mescal był jednym z pierwszych i wywarł ogromne wrażenie na Scotcie. Mescal oczywiście otrzymał główną rolę w tymże filmie. No trudno tu się akurat nie zgodzić, że Gentleman według Scotta jest charyzmatyczny, według mnie niespecjalnie. Troszeczkę podobnie, że tak powiem, jak Idris Elba. Też oczywiście dobry aktor, ciekawy, interesujący. Tym bardziej, że no, akurat Paul Mescal jest Irlandczykiem, a ja mieszkam w Irlandii, to akurat takich rzeczy nie powinny mówić, no ale rzeczywiście tak jakoś jest. Tak samo jak Barry Keoghan został pierwotnie obsadzony w roli Cezara Getty, ale musiał zrezygnować z powodu konfliktów oczywiście w harmonogramie. Zastąpił go Joseph Quinn, który najprawdopodobniej będzie pracował z Mescalem przy filmie przy biografiach Beatlesów. Więc rzeczywiście, jak widać, no, nie pierwszy, nie jedyny to wybór. Jeżeli chodzi oczywiście o Mescala, jeżeli chodzi o Denzela, kiedy tylko już Paul Mescal podpisał kontrakt, no to Ridley Scott wymyślił sobie, ażeby w roli, no w przeciwwadze oczywiście, no skoro mamy protagonistę, musi być i antagonista, obsadzić kogoś dobrego, ciekawego, interesującego. No i tutaj oczywiście wybór padł na Denzela, który no nie wiadomo było, czy rzeczywiście to zgodzi się, no bo on nie wybiera byle jakich filmów, ale panowie już wcześniej współpracowali wiele lat temu, więc jakoś elegancko, bez większych problemów się udało i Denzel się zgodził. I to jest akurat intrygujące, ponieważ on gra no bardzo wbrew swojemu amplua i byłem ciekaw, jak on sobie z tym poradzi, bo też od kilku lat zauważyłem, zachowując oczywiście wszelkiego rodzaju proporcje, Denzel Washington miał taką manierę, jak Cezary Pazura po roli w 13 posterunku, roli Cezarego. I jak popatrzysz sobie tam na przykład, no, Chłopaki nie patrzą i inne filmy, tam ta maniera jest. I podobnie było z Denzelem Washingtonem. Przez ostatnie, że 4 czy tam 5 filmów było podobnie. Tutaj się tego wyzbył i on jest leciutki, elegancko naprawdę. Pojawia się w tej roli, lawiruje tu i tam. No wiadomo, Rzym no to polityka, więc musi oczywiście pojawiać się to w ten sposób, wiesz. Mówi, że mówi, ale co mówi, to nie mówi. Tak dokładnie Denzel właśnie mówi. No i jak najbardziej to jest super. Pedro Pascal, przyznam, że oczekiwałem więcej. Myślałem, że będzie on, jego postać będzie bardziej zbudowana, będzie rzeczywiście miała większą rolę do odegrania. Aczkolwiek jest dobry, jest ciekawy, jest interesujący. W końcu nie broni żadnego dzieciaka. Czy to jest oczywiście Grogu, czy The Last of Us, nie, w końcu rzeczywiście jest poważną postacią i może sobie poradzić oczywiście. Jak już mówiłem, Paul Mescal, tak, on wydaje mi się do takiej roli się super wpisuje. On byłby idealnym, naprawdę idealnym aktorem do lata 80., 90., wiesz, Sylwek Stalowy, Arnold Schwarzenegger, Seagal, Van Damme, te klimaty, on byłby świetny w takich filmach. Tutaj tak, jest poprawny, ale to nie jest wybitna rola, zdecydowanie nie i no, co tu dużo mówić, porównując go oczywiście do Maximusa, czyli do Russella Crowe'a, droga jest bardzo daleka, uwierz mi, bardzo daleka, no bo też oczywiście nie ta półka, nie ten poziom kariery, oczywiście. Jak już mówiłem wcześniej, jest to kontynuacja Gladiatora z Russellem Crowe'em i pojawiają się dwie postacie, czyli Connie Nielsen i Sir Derek Jacobi. To tylko i wyłącznie dwie osoby, które pojawiają się z jedynki. Nikt więcej się tutaj oczywiście nie pojawia. No skoro mamy film, którego akcja się rozgrywa w starożytnym Rzymie, no to nie można nie wspomnieć oczywiście o scenografii, o tych pięknych dekoracjach, więc to jest naprawdę zrobione cudnie, naprawdę jest wycyzelowane, piękna sprawa. Tak w ogóle, no można by powiedzieć, że Sir Ridley Scott niespecjalnie miał wiele do roboty. Miał za zadanie tylko i wyłącznie jedno, nie zepsuć. O tym oczywiście zaraz opowiem. I pięknie. Naprawdę te dekoracje są wszystkie świetne. Stroje, no wiadomo, oczywiście tak samo jak przy okazji Russella, kiedy to powiedzieli, ale tak by rzeczywiście Gladiator nie wyglądał, bardziej to powiedzmy jakiś tam najemnik. Okej, w porządku może być, ale rzeczywiście widać, że to jest zrobione ładnie. No i tutaj mam zagwozdkę, ponieważ kiedyś mądrzejsza osoba ode mnie stwierdziła, że gdy oglądasz film i zwracasz uwagę na scenografię, na kostiumy, na zdjęcia, na muzykę, to znaczy, że sam film w sobie wybitny nie jest. No i mam właśnie taką zagwozdkę, bo no, ten film wygląda na to, że wybitny nie jest. Jeżeli chodzi o technikalia, mam jeden wielki zarzut do Ridleya Scotta i to nie jest pierwszy raz, bo to już się powtarza, to mi się wydaje, to jest taki jego stempel, taka jego pieczęć. Sceny nocne. Ja nie lubię
scen nocnych kręconych w dzień. A nie wiesz, jak to wygląda? Otóż jeżeli będziesz oglądać Gladiatora 2, albo już było ci dane zobaczyć, no to sceny nocne są takie niebieskie. Czemu? Bo już ci śpieszę powiedzieć. Sceny nocne u Ridleya Scotta są kręcone w dzień. To było wszystko kręcone w dzień. Później nakładany jest specjalny filtr, czy tam filtr, chyba filtr. Skoro jest sweter, to jest swetr. Filtr, gdzie rzeczywiście to sprawia, że niby wygląda to jak noc. No ale to było kręcone w dzień i nie lubię. I tak samo było między innymi oczywiście w Robin Hoodzie i w kilku innych produkcjach i wiem, że to oczywiście to jest ogromne ułatwienie logistyczne, no bo chociażby wiadomo, nie trzeba dodatkowych świateł, a przynajmniej nie aż tylu. Wszystko widzimy, co i jak się dzieje, no ale ja akurat tego nie kupuję, niespecjalnie jestem, że tak powiem, ten aspekt techniczny filmu nie przekonuje mnie, bo rzeczywiście nie jest to dobra sprawa, natomiast podoba mi się jak potraktowano postacie. No tutaj już nie będę wchodził w szczegóły, że zamieniono kolory, bo to akurat chodzi tak, że jesteśmy powiedzmy przyzwyczajeni. Zwróć uwagę na walkę finałową. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że powiedzmy nasz antagonista, czyli zła postać jest ubrany w kolory ciemne, a oczywiście nasz protagonista, jakoś tak akurat dzisiaj wyszło, jest ubrany na jasno. Tutaj jest odwrotnie. Ta sama między innymi zasadność była zastosowana przy okazji filmu Johna Sturgesa Siedmiu Wspaniałych, kiedy tam Yul Brynner właśnie pojawił się w ciemnych kolorach, a jak najbardziej był postacią pozytywną, więc takich szczegółów tutaj rzeczywiście jest dosyć sporo. Mówiłem wcześniej, że przy takiej fabule, przy takim filmie jedyne co Ridley Scott to miał za zadanie to nie zepsuć. A to oczywiście nie było takie nomen omen oczywiste, bo jeżeli sobie przypomnimy kilka jego ostatnich produkcji, no to chociażby mowa o Napoleonie czy o filmie Obcy Przymierze, no to nie było to takie oczywiste, że Ridley Scott się spisze, bo w większości przypadków, no niestety te jego filmy albo ponoszą artystyczną, albo kasową, albo jedną i drugą klapę. Więc rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że Ridley Scott nie pokazał nam nic rewelacyjnego, nic wielkiego, ale nie za bardzo się chyba wtrącał. Po prostu powiedział aktorom, dobra, no to wy tam róbcie, ja sobie tutaj zagram w węża na telefonie, zobaczcie, co się będzie działo i chyba rzeczywiście jakoś to zadziałało, bo film ten niestety nie jest wybitny. Naprawdę, jeżeli chcesz zobaczyć wybitnego gladiatora, proszę bardzo, obejrzyj ten z Russellem Crowe'em. Jeżeli ci jeszcze nie było dane, to w opisie wrzucę link do tegoż filmu na Amazonie, możesz sobie kupić i sprawdzić, jak to po chyba 24 latach, bo to wydaje się, że albo był rok 2000, albo 2001, Russell Crowe się spisuje, bo rzeczywiście o ile mamy tego Denzela, no to reszta powiedzmy postaci jest płytkich. No okej, to poleciał sztampą, krótko mówiąc, Ridley Scott, bo nasi cesarze, jakoś tak, ta dwójka to oczywiście braci, która tam rządzi. No to dokładnie, nie będę rzeczywiście mówił, można byłoby mówić długo, ale niestety to akurat trzeba byłoby użyć zwrotów, których algorytm by pewnie nie przepuścił i mogło być niewesoło. Film jest ładny, film jest ciekawy, bardzo fajnie są według mnie zrobione walki, no ale nic poza tym. Dlatego ja oczekiwałem, że będą tutaj fajne, ciekawe walki. Oczywiście, że tak. Chciałem jakiś w miarę sensowny wątek. Tak. Czy go dostałem? Nie bardzo. Ale nie jest to zły film. To trzeba oczywiście powiedzieć. Dlatego ten film polecam jak najbardziej. Nie jest wybitny, ale nie jest zły. Niestety, co mnie martwi, to już oczywiście w trakcie promocji Gladiatora 2 i przy okazji innych rzeczy, Ridley Scott już powiedział, on już ma napisane tam wtedy bodajże 8 czy tam 20 stron scenariusza trzeciej części. Gdzieś tam chodzą słuchy oczywiście o tym, że będzie kolejny tak zwany spin-off o którejś z postaci. Czy to będzie w formie filmu, czy serialu na którąś z platform, to się okaże. No ale tak jak to wymyślili widzowie kanału Marcinowe Recenzje, włoska firma Mamonna, Kasurci i Szmal musi się zgadzać, więc tak samo będzie i tym razem, bo gdyby ten film nie nazywał się Gladiator 2, tylko gdyby się nazywał jakokolwiek inaczej, no to nie mielibyśmy problemu. A tutaj po prostu stwierdzili, ok, no ludzie pójdą, bo wiadomo, bo wiedzą jak to się wie, a tutaj nagle się okazuje, że gladiator gladiatorowi nie jest równy w żaden sposób i dajesz nam w jedynkę bardzo dobry film, dajesz nam dwójkę, która jest filmem tak naprawdę przeciętnym i sam Denzel, charyzmatyczny aktor, niczego tutaj naprawdę nie jest w stanie wymyśleć.
Krótko mówiąc, tak krawiec kraje, jak mu materiał staje, no i bardzo mi przykro, tak jest i tym razem. Ale, właśnie ale, więcej dobrych, ciekawych recenzji tutaj jest na tej liście. Oczywiście, że tak, obejrzyj, bo zdecydowanie warto.